I tak to wygląda nagrywane z kamerki Insta360 przymocowanej do kierownicy. Trochę mi się niewygodnie z nią jedzie, dlatego ostatnio ją ściągnąłem, bo źle mi się trzyma po prostu kierownicę. Muszę gdzieś tam z boku. Nie wiem, gdzie ją przymocować. Muszę to ogarnąć. A w sumie ile też można nagrywać filmów na kamerce na kierownicy? Całej trasy przecież nie nagram, bo to wystarczy sobie wejść na Google Maps i zobaczyć, jak trasa wygląda. Pod górkę też jest. Lekko nie ma. No, ruszam dzisiaj po ciemku, bo będzie naprawdę bardzo gorąco potem. Mam 160 km do zrobienia i ma się potem wiatr rozpętać w przeciwnym kierunku. Nie wiem, no jak z każdym, co rozmawiałem, to mówią, że tutaj wieje z wschodu na zachód, a jeszcze nie miałem ani jednego dnia. Wschodzi zabójca, morderca. Uciekam przed nim jak mogę, kurde, dzisiaj. Aż się boję. No ale poranek ładny, było nie było. Tak się rano spieszyłem, żeby wyjechać z tego hotelu, że zapomniałem, kurde, kanapek, które wczoraj kupiłem. I nie wiem, czy to będzie jakaś stacja benzynowa, czy coś w ogóle otwarte dzisiaj. 1 stycznia jest, a ja mam kilka żelków i banana. Na szczęście wodę mam. No zobaczymy. No carbon tax. Jakieś protesty tutaj były przeciwników ochrony środowiska. Jezus, jest tak gorąco, że chyba się już powtarzam. No ale jest gorąco, a jeszcze ma być goręcej. Zostało mi 60 km. Mam nadzieję, że jakieś jedzenie znajdę. No i oczywiście pod wiatr, kurde. Kto ten wiatr wymyślił? Tak wygląda mój pokój za 100 dolców australijskich. To jest, nie wiem, 2,5 stówy, 300 zł może, nie wiem. Dokładnie. Ja idę teraz coś zjeść, poszukać jakiejś restauracji. Miasto nazywa się Griffith. Bo muszę sprawdzić, ile tutaj mieszka ludzi. Nie jest jakieś takie super małe, ale też nie jest jakieś duże. Jezus, jest taki upał, że normalnie mnie w łeb pali przez czapkę. Głodny jestem, jak nie wiem, dzisiaj tylko same jakieś żelki jadłem. I lody. Bo tylko to było dostępne na stacjach benzynowych, nawet nie na stacji benzynowej, jakimś takim sklepiku czy kiosku. Że mi się żygać od tego chce. Co wielkiego wyboru to tutaj nie ma. Albo kebab, tam był wcześniej, albo Domino's, albo tam jakaś pizza jest. Ja bym sobie za coś porządniejszego, kurde. Myślimy w sztyka. No. Co tu wybrać, panie? Chleb z rowerami na sprzedaż. Temperatura jest do przeżycia w sumie, ale to, co jest najgorsze, to wiatr. Mam cały czas wiatr z przeciwka, a jak się pytałem tutaj znawców, to mi mówili, że nigdy nie jechać z zachodu na wschód, tylko ze wschodu na zachód ze względu na wiatr. A ja odkąd zacząłem jechać, to wieje po prostu na mnie cały czas.
No i wiatr jest od 25 km na godzinę w porywach do 43. I to się czuje, bo dzisiaj ja miałem średnią taką 25-26 km na godzinę. Było płasko, nie było podjazdów, trochę z górki, 1% powiedzmy, 1% pod górkę na zmianę. No ale jak zaczęło wiać, to mi średnia z 26 zeszła na 14 i dygałem jak pod górę, nie wiem, 7%. Także jak tak dalej będzie, to będę musiał chyba zmienić plany i nie jechać do Perth rowerem, tylko przebukować sobie po prostu samolot na inne miasto tutaj w okolicy i gdzieś sobie znaleźć miejscówkę fajną przy morzu i jeździć na rowerze i zwiedzać dookoła. Uroki jeżdżenia po ciemku przed wschodem słońca. Jadę od godziny, no i zabójca mój. Może nie taki zabójca, on wiatr. Wiatr jest najgorszy. Nawet jak jest to 38, 36, to się da jechać, ale jak wiatr nam wali w czoło, to po prostu jest ciężko. Bardzo miła sytuacja. Gościu mnie wyprzedził, zatrzymał się, pomachał mi ręką, żebym zjechał, podjechałem do niego i wyciąga do $10 australijskich i mi daje, żebym sobie kupił kawę. Ja mówię, że nie chcę pieniędzy, no ale upierał się, to wziąłem te $10 od niego i zabiorę sobie do domu po prostu na pamiątkę. No miła sytuacja w sumie. A tutaj pogoda z tego dnia z Ventus Sky zgrana. Także było gorąco i wietrznie. Wstawanie o 3 rano, kurczę, to jest naprawdę wyzwanie. Ale nic. Dzisiaj ma być 39 stopni. Oby tylko tak nie wiało jak wczoraj. A niech wieje tylko w plecy. Ale to raczej jest na razie niemożliwe. Dopiero chyba w plecy to od Adelaide będzie wiało. Trochę. Miejscowość nazywa się Hay. Mieszka tutaj 2000 ludzi tylko. Nawet nic nie nagrywałem. Wczoraj byłem tak wypompowany, jak dojechałem do hotelu, że poszedłem tylko zjeść szybko, coś kupić i na dzisiaj o dziwo wodę można pić, z kranu. I nawet nie jest zła. Dobra, trochę później dzisiaj. Jakiś powolny dzisiaj z rana byłem. Ale cały hotel, czy tam hostel, czy tam jak to się nazywa, zapełniony. Dobrze, że zamówiłem sobie spanie dzień wcześniej, bo raczej za dużo opcji bym tutaj nie miał. Nie wiem, czy będzie jakieś picie, czy coś. Musiałem zabrać ze sobą dzisiaj ekstra wodę. Jakieś 5 litrów chyba mam ze sobą, czyli 5 kilo ekstra do targania. Mam nadzieję, że dzisiaj mniej będzie wiało. No kurde, należy mi się chyba trochę, żeby na luzie trochę pojechać, a nie cisnąć cały czas. Ciekawe, czy zaraz wyskoczy na drogę. Takich rozbitych samochodów tutaj stoi masa. Pewnie chińscy turyści, którzy nie potrafią jeździć. Albo zasypiają, albo coś. Normalnie stoi sobie samochód i chyba drożej jest go scholować niż zostawić. Proszę Państwa, przede mną Emu. Biegnie wzdłuż płotu i nie wie co zrobić, biedny. Mam nadzieję, że nie wyleci na drogę. O, miejscówka na śniadanie. Głodny trochę jestem. 3 dychy przejechane.
Wiatru takiego nie ma, także jest spoko. Taki trochę boczny, trochę na mnie, ale jest okej. Nie jest tak jak wczoraj, kurczę, czy przedwczoraj, masakra. Kanapki sobie dzisiaj zrobiłem. Ale widzę, że ktoś na nie ochotę chyba też ma, ale nie tylko ja. Ptaki chyba by sobie skubnęły coś, no ale nie dam im. Za dużo ich, a ja mam za mało kanapek. Kurczę, nawet na tym parkingu sofa. Można spać tutaj w nocy normalnie. Bo ktoś tak przywiózł sobie tą sofę. Tętno 155 po zjedzeniu kanapki, kurde nie wiem. Chyba mi ten żołądek coś robi, że mam migotanie przeciągów. Zawsze jak coś zjem. Normalnie dzisiaj jechałem cały dzień. Miałem tętno w okolicy 110, 120. Tak na spokojnie. A teraz w ogóle jadę na spokojnie. Kulam się wręcz, no i tętno jest 155. Cisza i spokój. Ale upał. Jest naprawdę nieźle. Trochę za późno dzisiaj wyjechałem. I mi się trochę zeszło w ogóle na tej drodze. No i złapało mnie najgorsze chyba. Znaczy najgorsze to nie. Najgorsze to będzie za 2-3 godziny, ale już jest grubo ponad powyżej 30. Zostało mi 8 km do hotelu. Zatrzymałem się na siku i na kanapkę. No i jadę dalej. Trzeba im oddać tutaj, że na gravela to mają takie drogi, że to się w głowie nie mieści. Ja lubię nasze polskie drogi na gravela. W naszych polskich lasach jest ich masa. Ale tutaj to są gravelowe autostrady i takich zjazdów jest... są setki, ja miałem ich setki tutaj. To akurat jest jakiś park narodowy. Yanga National Park. Nie będę jechał, jest za gorąco po prostu. Nie mam na to czasu. Wbijam do hotelu, muszę trochę odpocząć i zobaczyć, jak wygląda w ogóle mój grafik. Czy ja zdążę, czy nie zdążę, czy ja muszę gdzieś wziąć busa, gdzieś podjechać czymś, czy co. Bo trochę mi się zeszło przez ten wiatr. No i jak to się mówi, mam plecy. Kolejny motel przy drodze. Jeszcze mi się nikt nie przyczepił do tego, że biorę rower do pokoju, ale zawsze pytam, czy mogę wziąć rower ze sobą do pokoju. No i nie ma problemu. Albo gdzieś do garażu chcą zamknąć, albo do pokoju pozwalają zabrać. Także jest spoko. Kolejna miejscówka, nie pamiętam jak się nazywa. Potem powiem. Klucz muszę zabrać. Jest klucz. I wychodzę. Coś zjeść. Nie wiem, mam 2 trasy jutro do wybrania. Nie wiem, którą trasę wybrać. Oła. Gorąco. Ciastko marchewkowe. Moje ulubione i kawa. Muszę się chyba jakichś lokalców zapytać, jak ta droga wygląda. No, widzę, że jest tutaj informacja nawet. O, ciekawe, czy jest otwarta. Zapytam, czy tą drogą można jechać. Czy jest większy ruch. Pytałem się 4 osób. Plus jeszcze byłem na informacji turystycznej tutaj. Nawiasem mówiąc, miasteczko 1000, gdzie tam 1000, chyba nawet 1000 ludzi tutaj nie ma. To ma informację turystyczną. No i nikt nie wie, jak ta droga wygląda. Mówią, że powinno być ok, także jak tak mówią, to im uwierzę. Ale chyba wygląda na to, że ci ludzie w ogóle się nie przemieszczają jakoś za bardzo tutaj. Tam, gdzie ugrzęźli, tam mieszkają. Są jakieś tablice informacyjne. Okej, te wszystkie tablice tutaj. Ja naprawdę nic nie widzę na tym wyświetlaczu.
Także zgaduję, co nagrywam. Poustawiane opowiadają historię żołnierzy, którzy walczyli w I wojnie światowej, w II wojnie światowej, w wojnie na Papui Nowej Gwinei. Także upamiętnili swoich ludzi stąd. Dużo jest takich miejsc w całej Australii. W dużych miastach są cmentarze. Most i rzeka. I chyba jakiś park tam do obejrzenia. Dobra, zobaczymy. Jechałem na rowerze. Nie nagrałem tego, to było ostrzeżenia, żeby się nie kąpać, bo jakieś tam zagrożenia tutaj są. Fajnie się buja. Kompletnie nic nie widać na wyświetlaczu na telefonie. Nagrywam po prostu w ciemno. Nic. Także telefon na taką pogodę się absolutnie nie nadaje jako nawigacja, no chyba że głosowa tylko. Jak już wspominałem wcześniej, Garmin, no trzeba ręką zasłaniać i robić cień, żeby coś zobaczyć. Garmin 1050. Jestem trochę ciekawy tego nowego Wahoo. Jak to się sprawuje. O, jakieś ptaki. Papugi, dobra. Zbliżenie robię, ale ciężko coś zobaczyć w ogóle. Są. Trochę się za dużo stresu robi z tą temperaturą, no i z tym wiatrem. Dzisiaj mam w planie zaliczyć Mildura, takie miasteczko. To jest 160 km od tego hotelu, gdzie teraz byłem. Ale sprawa wygląda tak, że no rano jest fajnie, a od 10 już ma być 35 stopni. No i kurde, od 10 już ma wiać 30 km na godzinę. No i oczywiście w którą stronę? W moją. Także trochę stres jest z tym, żeby gdzieś się nie wykoleić na tej wycieczce. Nie wiem, jakiegoś udaru nie dostać czy coś. A też nie mogę sobie pozwolić robić tylko po 80 km dziennie, bo nie dojadę. Jest wyświetlacz. Jest na maksa. Teraz jest na maksa. Go widać. Jeszcze. Przegrałem z czasem dzisiaj, kurde. Zostało jeszcze mi... Ile mi zostało? 56 km. A już jest chyba to 38-39. Także teraz to ja się będę kulał, bo mocno nie będę na pewno pedałował, żeby się nie zajechać. Na szczęście mam wody pod dostatkiem. Jeść to mi się nie chce w ogóle, tylko mi się żygać co tych izotoników. Co dzisiaj się nimi opiłem od rana. Ale mam też czystą wodę, to się przepłukam jakoś. Dobra. Odezwę się jak dojadę. Zostało mi 11 km. Zatrzymałem się na jakimś przystanku autobusowym. Na chwilę chociaż, żeby cień złapać, bo tak jest. No jest 4 dychy jest. I jest pod wiatr. Wiem, że się powtarzam, ale ja dzisiaj żyję tutaj cały dzień tym wiatrem. Nawet nie tak temperaturą jak tym wiatrem. Bo mi średnia spadła ostatnio z 24-25 na 16 teraz. Także trochę się kulam. Pewnie też przez tą gorączkę. No ale już niedaleko. Także tylko się pocieszę, że zimny prysznic albo basen jakiś jak tam będzie i obiad. Przejeżdżam ze stanu do stanu. Tam jest New South West od Sydney, a tam jest Victoria od Melbourne. A tak właśnie wygląda prognoza pogody. Ja mam jechać w lewo do góry, czyli pod wiatr i 41 stopni. Ja mam tutaj taki pokój.
Na 2 dni, fajny. Niedrogi. Taki widok. Aż Jezus, na moje jest szyba gorąca. Ja pierdzielę. I basen obok tu jest. Jak wyjdę, to jest basen. Śniadanie to tutaj mają naprawdę niezłe w restauracjach. Smakuje, jak wygląda. Odpocząłem jeden dzień. Znaczy jeszcze nie jeden dzień, dopiero się przespałem i dzisiaj nie jadę na rowerze. Jadę jutro dalej w stronę Port Augusta. Napisałem do sklepu, w sklepie mają sprawdzić, czy mają opony dla mnie jakieś. W niedzielę mi odpisali, także dobrze się zapowiada. W najgorszym wypadku będę musiał przesunąć lot na późniejszy termin. No i ogarnąć kilka rzeczy w domu, żeby móc to zrobić, bo są jakieś obowiązki, które są do zrobienia. No i mam jakiś, nie wiem, chyba pierwszy raz w życiu się zdarza, że zapominam wszystkiego w hotelach. Najpierw zapomniałem z Sydney zabrać ładowarki do Apple Watcha. Musiałem kupić nową. Potem zapomniałem zabrać ładowarki do telefonu. Też musiałem kupić. W sensie nie ładowarki, ale kabla. No i z ostatniego hotelu, jak wyjeżdżałem, to zostawiłem przejściówkę do mojej ładowarki, do kontaktu. No i też musiałem kupić nowy. Także roztargnienie to w ostatnich dniach chyba moja najmocniejsza strona tej wycieczki. Jest, udało się dorwać adapter. Także będzie wszystko naładowane na dalszą podróż. Taki sam jakby miałem wcześniej chyba. Postanowiłem, że jadę dalej. Nie mają żadnych tubelessów w Port Augusta. Także tutaj znalazłem sklep, który był dzisiaj otwarty do 14. Pojechałem z rowerem. Mieli Bontragera 38 mm gravelowe opony, ale one by mi chyba nie weszły. Nie ryzykowałem, żeby je kupować. Porozmawiałem z gościem i gościu miał w sumie Vittoria 32 mm. Nie pamiętam, jaki to model, zaraz zerknę, jak wrócę do hotelu. I ustałem, że mam tutaj napisać. Kupiłem sobie to jako zapasówkę. Teraz sprawa opon. Ja dzisiaj oglądałem te opony, bo mi zeszło powietrze i wszystkie dziury, które mi pozalepiało mleczko, to one się rozpuściły po prostu. Znaczy to mleczko się rozpuściło w tych dziurach i po prostu wszystko wyleciało na tym gorącym asfalcie. Taki jeszcze był chwilami czarny mocno asfalt, który musiał być bardzo gorący. I te opony Pirelli wyglądają jak cerata. Akurat nie miałem po telefonu pod ręką, bo jak jechałem do sklepu, to wziąłem tylko portfel ze sobą. Nie chciało mi się targać telefonu. To jak spuściliśmy z tym gościem powietrze, to po prostu te opony wyglądały, jakby się roztopiły. Jak będę je zmieniał, bo tam mi gościu pisał, że mają gutter sheen, ale to na dętki 32 mm. Jak będę te opony zmieniał tam, to może jak nie zapomnę, to nagram, jak one wyglądają. Te Pirelli po 1100 km i w upale, co się z nimi stało. Także ja nie wiem, czy mleko jest dobrym rozwiązaniem na tą gorączkę tutaj, na ten gorący asfalt, bo puszcza. Musiałem te knoty używać, żeby te dziury polepić. No ale z drugiej strony to ja nie wiem, czy dętki TPU na przykład wytrzymają na takim gorącym, czy się ten plastik nie rozpuści w ogóle, bo ja tutaj nie przesadzam, ale naprawdę jest gorąco. Pewnie by jajko usmażył na boczku, na asfalcie, na autostradzie na boku.